Kolejne ciasto na niedzielę, tym razem z bezą, bo nazbierałam ostatnio całkiem spory zapas białek i z bardzo nietypowym kremem, który gorąco Wam polecam do przetestowania. Wyjęłam go wprawdzie trochę mało elegancko, ale zaraz to naprawimy, a i tak finalnie najważniejszy jest środek, który prezentuje się właśnie tak. Smacznego! Zaczynam od przygotowania ciasta czekoladowego. Składniki do tego ciasta powinny mieć temperaturę pokojową. Mąka, kakao, cukier, soda i sól. Mieszam razem dokładnie. Szczególnie ważne jest to, aby kakao było dokładnie połączone z mąką, dlatego najlepiej i najszybciej zrobić to trzepaczką. I teraz do suchych składników dodaję jajka, olej i lekko podgrzane mleko. Całość mieszam bez miksera, krótko, tylko tyle, aby składniki się połączyły. Zbyt długie mieszanie tutaj może skutkować zakalcem. Na koniec jeszcze dodaję ocet. Dokładnie mieszam. Całość przelewam do wyłożonej papierem blachy i tutaj uprzedzam. Moim zdaniem ciasto jest zbyt rzadkie do pieczenia w rancie i po prostu wypłynie bokami. Całość wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekę 35 do 40 minut. Zanim wyjmę ciasto z piekarnika, zawsze sprawdzam patyczkiem, czy jest upieczone w środku, bo ostatecznie czas pieczenia zawsze będzie zależał od piekarnika. Upieczone ciasto studzę i kroję na 2 równe blaty. 3 białka z dużych jajek, około 100 g, mniej więcej pół szklanki, wlewam do misy miksera i ubijam na wysokich obrotach, żeby białka się spieniły. Korzystam tutaj z białek zamrożonych. W takiej sytuacji najlepiej wyjąć je przynajmniej 12 godzin przed pieczeniem na blat i zostawić tak, żeby się całkowicie rozmarzły i co ważne, nabrały temperatury pokojowej. Kiedy piana z białek jest ubita na sztywno, zmniejszam obroty do średnich i dosypuję powolutku cukier. Akurat miałam tutaj jeszcze trochę drobnego cukru, ale można też użyć zwykłego, tylko ten warto dosypywać odrobinę wolniej, bo będzie się on wolniej rozpuszczał w pianie. Po dodaniu całego cukru ubijam pianę jeszcze około 5 minut na średnich obrotach miksera. W trakcie ubijania warto też czystą szpatułką zeskrobać pianę z boków miksera, bo tam może być nierozpuszczony cukier, który potem może spowodować kłopoty przy suszeniu bezy. Kiedy piana jest już sztywna, dobrze ubita, dodaję jeszcze łyżkę mąki ziemniaczanej i całość krótko mieszam, tylko do połączenia składników. Gotową bezę przekładam do blachy, tej samej, w której piekło się wcześniej ciasto czekoladowe, wyrównuję wierzch, posypuję płatkami migdałów i całość wstawiam do nagrzanego piekarnika 140 stopni z termoobiegiem jakieś 40 do 50 minut. Generalnie wierzch bezy powinien być wyraźnie suchy i twardy. Po wysuszeniu bezę od razu wyjmuję z piekarnika i studzę. 1 litr mleka zagotowuję. Następnie powoli dosypuję kaszę mannę, cały czas mieszając, aby nie zrobiły się grudki kaszki. Całość gotuję przez 3 do 5 minut, następnie przykrywam szczelnie folią i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Kiedy kaszka wystygnie, 500 g schłodzonego serka mascarpone i 2-3 łyżki cukru pudru ubijam niezbyt długo, tylko tyle, aby wymieszać i napowietrzyć serek. Następnie po łyżce dodaję całkowicie wystudzoną kaszkę i ucieram krótko. Mascarpone to nie jest masło, może się zważyć, więc nie należy przedłużać mieszania dłużej niż to niezbędne. Masa finalnie jest dosyć rzadka. Jeśli szykujesz ciasto na niedzielę, takie, które będzie krojone na talerzyki, to po zastygnięciu w lodówce całość będzie naprawdę ok. Jeśli natomiast ciasto ma stać pokrojone na stole, warto do kremu pod koniec dodać 2-3 łyżeczki żelatyny rozpuszczone w 1/3 szklanki gorącej wody. Całość powinna być lekko przestudzona przed dodaniem do kremu. I teraz blat ciasta czekoladowego nasączam. U mnie jest to mocna kawa z syropem malinowym i sokiem z cytryny. Może być też tradycyjnie woda z cukrem i sokiem z cytryny. Proporcje na oba poncze znajdziesz w przepisie na to ciasto na orchideli.com. Na to wykładam słoiczek dowolnego dżemu, u mnie akurat jest truskawkowy, może być porzeczkowy, może być wiśniowy, może być też wiśnia z kompotu. Na to połowa kremu i całość przykrywam drugim blatem. I wszystko powtarzam.
Na koniec na kremie układam wysuszoną bezę. Całość trzeba schłodzić w lodówce minimum kilka godzin. Niestety jak zwykle na koniec powiem najmniej fajne zdanie, czyli najlepiej to ciasto zostawić w lodówce na całą noc. Potem można próbować. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchidali.com. Zapraszam serdecznie.